Cześć, w tym odcinku zobaczycie, jak kończymy deski sztorcowe. Właściwie one stoją już przede mną. O, tutaj. Mamy je gotowe, a za chwilę zobaczycie, jak przebiegały te ostatnie prace, olejowanie, znakowanie i będziecie mogli zobaczyć cały ten proces. Kontynuujemy pracę nad naszymi deskami. Ostatnio skończyliśmy na szlifowaniu i na wypełnianiu klejem. Tutaj z bliska takie, wkleiliśmy listewki, właściwie ścinki. No i będziemy je teraz usuwać. No bo niektóre deski mają delikatne takie korniki czy coś. Myśleliśmy o tym, żeby zrobić jakiś odcinek o takich top 5 narzędzi, które najczęściej używamy w warsztacie. I to nie byłoby to narzędzie, które by się znalazło w top 5. Budzi mieszane uczucia. W sensie rzadko kto ją w sumie używa. Przeważnie są to jakieś Makity albo jakiś Dewalt, albo coś innego na pewno niż to. I w sumie się nie dziwię, bo to jest takie narzędzie, które jest bardzo ograniczone, w sensie faktycznie frezuje. Wybór frezów jest taki dość ograniczony, ale to, do czego jest stworzona, czyli do robienia krawędzi, jest właściwie idealne, tak? Czyli tym narzędziem możecie być bardzo zmęczeni i niewiele myśleć i być po prostu niezbyt skupieni na robocie, a mimo wszystko praktycznie tej krawędzi nie jesteście w stanie zepsuć, ani nie jesteście w stanie nic zrobić źle. Czyli właściwie to narzędzie eliminuje większość błędów, a czasami zdarzają się jakieś wypadki przy obrabianiu krawędzi, że coś za głęboko wjedziecie, albo źle ustawicie ten frez, albo macie problem z jakąś tam powtarzalnością. Tutaj ten system ustawienia głębokości frezowania jest dość fajnie przemyślany i całość sprawia takie wrażenie dość solidne, ale jednocześnie tak naprawdę niewiele jest tutaj opcji, które można ustawiać. Po prostu jest włącz-wyłącz i głębokość freza i właściwie tyle. Nic nie ustawiacie, nic nie zmieniacie. Jeżeli sobie wybierzecie jakąś głębokość frezowania, która jest dla Was idealna, to możecie ją sobie oznaczyć i tak naprawdę zawsze do tego szybko wracacie. Minusem jest to, że niewiele tą frezarką jeszcze zrobicie poza krawędziami. Tak? Możecie zrobić krawędzie, no i to tyle. A odcinek o top 5 narzędzi w naszym warsztacie to myślę, że jeszcze się pojawi, bo jest to ciekawe, jakie narzędzia tak naprawdę się sprawdzają, a jakie myśleliśmy, że się sprawdzą. No i cały system jest tak pomyślany, że ma być bardzo prosty, intuicyjny i tak naprawdę nie pozostawiać wiele tutaj do wyboru. I między innymi frezy też takie są, razem z systemem ustawiania frezów. Mogę Wam pokazać, jak te frezy wyglądają, bo są inne niż wszystkie. Frez wygląda tak. Czyli nakładany jest po prostu dotykowany do frezareczki tej, a tutaj mamy frez klasyczny na trzpieniu 8 mm i tych frezów jest dość mało, więc jeżeli szukacie jakichś wymyślnych frezów do dziwnych kształtów, no to też raczej ta frezarka nie będzie do tego. Nie wiem co powiedzieć, takie to jest piękne. Teraz idealny etap do obejrzenia sobie, bo to właściwie najlepiej się ogląda, jak ktoś szlifuje. Pewnie wielu z Was nie przepada za szlifowaniem i w sumie jest to zrozumiałe, bo jest to długie, monotonne i prawdopodobnie nudne, ale jednocześnie można czasami się przy tym odmurzyć i po prostu sobie wziąć taki tutaj klocek i szlifować i już nie musicie się zastanawiać nad niczym innym. No byle nie za długo, wiadomo. Ale między innymi właśnie do tego dobrze jest mieć najlepszą szlifierkę, jaką możecie sobie zapewnić, tak? Bo to Wam skraca czas i robi tą robotę po prostu troszeczkę przyjemniejszą. To samo jest z Rotexem, który jednak pomaga w tym szlifowaniu. Wiadomo, że można szlifować różnymi narzędziami, ale jednak trzeba ten czas skracać, tak? Tego szlifowania jest bardzo dużo, więc to narzędzie akurat się przyda.
spryskujemy deskę wodą, żeby wstały włókna, potem je zeszlifujemy. No chyba, że nam wcześniej upadnie ta deska, to już wtedy ty prosto do kominka. Już widać, jak będzie wyglądała. O, fajnie to wygląda. Tutaj widać, jak fajnie udało się wypełnić ubytek właśnie tą szpachlą domowej produkcji, czyli klej i pył z drewna. Tutaj jeszcze jest jedno miejsce, które można by wypełnić i zaraz to zrobię, ale działa. Także fajnie można tego używać. Tu teraz może, żeby było widać, bo nie wiem, czy poprzednio było widać, jak tą szpachlę tutaj robiłem. Nie przygotowywałem jakoś tego specjalnie, po prostu widzę, że mam trochę pyłu na stole. No i trochę kleju. O tyle. Akurat tutaj dłutko mam, więc może być. Mieszam. I tą szpachlą, o tutaj jest taka szparka, nie wiem, czy to widać. Nie jest głęboka, ale powinno się ją udać fajnie wypełnić. To się nawet sprawdza przy też większych ubytkach. O, zobaczcie, tutaj też weszło ładnie. O, tu widzę, że jest jeszcze jedno takie miejsce do uzupełnienia, więc też spróbuję tutaj ją wprowadzić. O. No i okej. I teraz są dwie opcje, można poczekać albo zrobić to od razu. Ja akurat zrobię od razu, bo nie lubię czekać. No i jak widać, udało się. Fajnie ta szpachla wypełniła. Cały ten naddatek został usunięty. Ostatnie poprawki. No i teraz najfajniejsza część, czyli olać deskę. Dobra. Ale pije. Chyba jej się chciało pić. No dobra, podoba mi się to logo. Dobrze to wygląda. A, gdyby ktoś pytał, czym olejowaliśmy, to tym. W sumie mogę już nalać na tą również. Jakbyś mógł tą szlifierkę zabrać, się boję, że też ją zaolejuję. W sumie można by teraz zapytać, czy wszyscy wymieniają olej w szlifierce. No i tutaj fajnie widać, dlaczego deska sztorcowa, a nie na przykład jakaś inna, które przeważnie możecie kupić w sklepie, czyli ułożone lamele tak wzdłużnie, sklejone tylko w tą stronę po długości.
No zobaczcie, jak ten olej już przeszedł właściwie na wylot deski. Już macie pewność, że ona jest naprawdę dobrze zaolejowana. Ten olej ma łatwiej wniknąć w całość, przez całą grubość deski. Bardzo fajnie to było widać akurat na tym przykładzie. No my akurat robimy to w taki sposób, ale można też wziąć pojemnik, do którego nalejemy olej i zanurzymy po prostu deski. Niektórzy tak zostawiają deski na jakiś dłuższy okres, ale wydaje mi się, że ten sposób powinien również fajnie zadziałać. No i tak zaolejowane deski zostawimy na dłuższą chwilę, żeby sobie ten olej się wchłonął, a nadmiar oczywiście trzeba wytrzeć i go usunąć. No i właściwie te deski będą gotowe. Na koniec to chciałem Wam podziękować, że oglądacie nasze vlogi i to jest bardzo miłe. Nie wiem po co, ale jak już oglądacie, to bardzo nam się to podoba, więc pewnie będziemy będziemy kręcić następne. Może jeszcze coś ciekawego tutaj zrobimy.